Przed nami 10. rocznica serii FNAF i z tej okazji powstaje nowa gra o nazwie Into the Pit. To adaptacja pierwszego opowiadania Fazbear Fright. No i jeżeli książki mało was obchodzą, to macie szczęście, bo będziecie mogli poznać tę historię na inny sposób, będziecie mogli zagrać w to opowiadanie. A jeżeli jesteście już na bieżąco, nie szkodzi. Gra pokaże nam więcej tego świata poprzez easter eggi, alternatywne zakończenia itd. Ta gra ma coś dla każdego. Historia w pułapce to jest bardzo dobre miejsce, żeby pokazać cały świat przedstawiony w serii Fries, więc mam co do tej gry duże oczekiwania. Ale co ważniejsze, to jest fajna, dziwna historia. Mówimy o opowiadaniu, w którym Spring Bonnie to twój ojciec. Rok 2024 to jest 10. rocznica FNAF-a i Scott jest tego całkowicie świadomy. Ale nie wiemy za dużo o projektach na ten rok. Drugi film, czy kontynuacja Security Breach to raczej rok 2025. Może FNAF projekty Click Teama są planowane na rocznicę. Może Roblox FNAF jeszcze w tym roku wyjdzie, nie wiemy tego. Ale na pewno dostaniemy grę o nazwie Into the Pit, która jest pierwszą pikselową przygodówką FNAF. Nie licząc fangame'ów. Into the Pit to najwyraźniej będzie fabularny side-scroller. Eksplorujesz, znajdujesz rzeczy, korzystasz z rzeczy, ale w tym miejscu jest potwór. Gra będzie horrorem, gra będzie straszna. No nie będzie to nowy Resident Evil, jeżeli do tego będziecie porównywać FNAF-ową pikselową przygodówkę. Ale studio wciąż dużo włożyło w horror, w mroczną atmosferę. Trailer pokazuje, że w grze będzie dużo porządnych, bardzo płynnych animacji, scenek. Gra będzie omawiała historię serii Fazbear Fright w pułapce. Wiele z was pewnie ją zna, bo to jest pierwsza historia z pierwszej książki. Kiedy to wyszło, to fandom jeszcze się książek nie bał. Kiedy to wyszło, to jeszcze nie było 20 książek do nadrobienia, więc ludzie chętnie w to wchodzili. Mogliście sami przeczytać, mogliście obejrzeć streszczenie, teraz to jest nawet komiks, a wkrótce będzie gra. Ale jeśli mimo tego wszystkiego nie znacie tej historii, to przed wami roller coaster. Książki FNAF są znacznie mroczniejsze niż gry, widać to na trailerze, w tą stronę idą twórcy. Ale akurat to opowiadanie jest z tych bardziej dziwnych, śmiesznych. Nie mylcie tego z dziwnymi, obrzydliwymi, takie też są. Tutaj ten Spring Bonnie to jest ojciec protagonisty. To tutaj jest ikoniczna scena, w której Spring Bonnie odkurza dom, to trafi do gry i tylko tyle powiem. Przeczytajcie książkę, posłuchajcie streszczenia lub poczekajcie na premiery gry, bo to dla was jest ta gra tworzona. Scott przyznał, że była ona w produkcji dosyć długo, dlatego powstają teorie. Dawno temu dostaliśmy parę konceptartów, które nie wiedzieliśmy po co w ogóle powstały i uważa się, że to mogło powstać właśnie pod Into the Pit. Kto wie. No i samo wyjawienie gry było dosyć chaotyczne. Dowiedzieliśmy się o niej z ulotki Scholastica, a ludzie wygrzebali więcej i zaczęli dodawać kłamstwa do tych wycieków. Strasznie niepotrzebne. Te screeny tutaj to są prawdziwe screeny, prawdziwe wycieki, ale to są stare screeny, więc dobrze jest wziąć na to poprawkę. Wycieknięty art promocyjny pokazał metalową, twardą postać, nazwaną przez fanów MCU Spring Bonnie, ale potem twórcy pokazali odświeżoną wersję. Tym razem potwór jest bardziej pluszowy, bardziej gładki, tak jak to było w książce. Dlatego dużo z tego, co tutaj pokazuje, może się jeszcze zmienić. No i jak wam się ten projekt podoba? Czy trailer do was trafił? Czy chcecie w tą grę zagrać? To jest coś bardzo nowego dla serii, bo do tej pory ładny pixel art był jedynie w Princess Quest. Do tej pory niewiele gier skupiało się na historii zamiast na sekretach. Jeżeli Into the Pit zadaptuje 60 stron tekstu i pokaże jeszcze więcej, to pójdzie znacznie dalej niż Sister Location, trochę dalej niż Security Breach. Bardzo ciekawy temat. Trailer nie pokazał nam za dużo gameplayu, więc możemy tylko pospekulować. Gra opiera się o fabułę, więc powinno być dużo dialogów, dużo zbierania rzeczy. Raczej nie będziemy walczyli z potworem, nie dostaniemy broni, będziemy uciekać, ukrywać się. Eksplorujesz pizzerię, a jednocześnie unikasz robota, który krąży po lokacji. Gameplay właśnie o to się może opierać, o potwora. Coś w tym stylu. Gra ma mieć różne poziomy trudności, więc to będzie coś więcej niż symulator chodzenia. Wyobrażam sobie jakieś, nie wiem, quick time eventy, wyrywanie się ze szponów, zamykanie się w pokoju, no jakieś krótkie, małe mechaniki na jeden pokój, nigdy więcej. Ale pamiętajcie, to tylko spekulacje, wiele nie wiemy, może następny trailer pokaże nam więcej. Gra będzie mroczna, z ładnymi cutscenkami, napięciem, jumpscarami, ale otoczka jest bardzo głupkowata i ciekawi mnie, jak to się połączy jedno z drugim. Czy uda im się zrobić przerażającego potwora ze Spring Bonniego siedzącego w jadalni? Potwór ma w sobie dwa wilki. Jeden sumiennie dba o porządek w domu, a drugi próbuje dojechać własnego syna. To można przedstawić śmiesznie, albo można przedstawić mrocznie. Może chodzisz po domu, a potwór macie cały czas na oku. Co wiemy z opisu?
Gra ma mieć wiele zakończeń i to też jest ciekawy temat, jak to zrobią. Gdyby to ode mnie zależało, to gra miałaby tak zwane prawdziwe zakończenie, które precyzyjnie odtwarza wydarzenia z książki, dzięki czemu możesz przejść całe opowiadanie dosłownie 1 do 1, ale możesz podjąć inne decyzje, zboczyć z tej drogi i to doprowadzić cię do bardzo innych, bardzo szalonych zakończeń. I powtórzę, tak ja bym tę grę zrobił, ale ja jej nie robię. Magaka Studios, Scott, mogą mieć inne plany, może to wyglądać bardzo inaczej. Ale żeby do końca omówić tą grową adaptację książek, to porozmawiamy jeszcze o książkach. Fandom ich nie znosi, no i nie chodzi tutaj o niechęć do czytania. Po prostu serię Frights i Tales doprowadził do niezliczonych kłótni o kanoniczność, o symbolizmy, o prowadzenie fabuły. Książki stworzyły podziały. Wiele osób myśli, że nie da się teraz śledzić serii bez nich, co nie jest prawdą. Ale Scott jest świadomy tego problemu i najwyraźniej chce go poruszyć w nowej grze. Już nawet same wycieki pokazują, że gra odpowie na pytanie, które fandom od lat zadaje. Czy seria Fazbear Frights dzieje się w świecie gier? Mam spore nadzieję, że Into the Pit wyjaśni, jak powinniśmy z tych książek korzystać, bo to jest problem, a nie same książki. Wyobraźcie sobie, filmik teoria. YouTuber pokazuje jakiegoś tam animatronika, co go nigdy na oczy nie widzieliście i tłumaczy, że ta postać rozwiązuje całe FNAF 3 na przykład. Tak niektórzy korzystają z książek. Wy nie wiecie, co to jest za postać. Wy nie wiecie, o czym ten YouTuber mówi. Jedyne, co wam pozostaje, to teraz uznać, że wy nic nie rozumiecie, bo nie znacie książek. Musicie przeczytać książki, żeby śledzić serię. To jest problem. Tak nie powinno być. Książki nie są potrzebne, żeby nadążać za fabułą. Są potrzebne, żeby nadążać za teoretykiem. Naprawdę. Zastanówcie się nad tymi słowami, bo prawda jest taka, że z 33 opowiadań Fazbear Frights prawie żadna nie ma żadnego wpływu na fabułę gier. A te nieliczne historie, które coś tam znaczą, wciąż nie są do niczego niezbędne. Mi osobiście nie zależy na pytaniu, czy seria Frights dzieje się w świecie gier. Ja chcę, żeby ta gra wyjaśniła, że nie ma znaczenia, czy dzieje się w świecie gier, czy nie. Chcę, żeby stało się jasne, że Frights to jest nowa, oryginalna historia, która ma swoje własne postacie, która próbuje dziwnych, szalonych rzeczy. Into the Pit opowie nam o tym, jak dzieciak i potwór siedzą przy jednym stole i jedzą wspólnie kluski na obiad. To jest to, czego chcę dostać od tej gry. No i już na sam koniec powiem jeszcze tyle. Cały czas tutaj mówię o serii Fazbear Frights. Podczas gdy gra Into the Pit po prostu mówi jedną historię z 33. Co taka jedna historia może zrobić tutaj, no nie? Właśnie akurat opowiadanie w pułapce jest dosyć wyjątkowe. Jest niepozorne, ale jak się okazuje, bardzo dobrze łączy się z całą resztą serii. Naprawdę nie trzeba wiele zmieniać, żeby ta jedna historia opowiedziała o wszystkim, co jest istotne w całej serii książek. Nie wiem, co Scott z tą grą planuje, ale naprawdę dużo tutaj może zrobić. No i ode mnie tyle na dzisiaj. Zrobiłem co mogłem, starałem się mówić o grze, a nie o kłótniach, ale było ciężko. Nie chcę tych kłótni nigdy więcej. Ale teraz tym koniec, inne tematy w drodze. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, FNAF wkracza do Robloxa. Gra pojawiła się, zaraz zniknęła. Wkrótce wracamy też do tematu filmu FNAF, bo mało go omawiałem. W końcu przebiję się przez wszystkie te newsy, które trzeba omówić, które byłem zmuszony omówić. A teraz wracamy do fajnych filmów, o których chcę opowiadać.